Powiem wam, że jestem taki wykończony. Co parę kroków muszę przerwę robić. Bardzo szybko się męczę i ciężko się oddycha. Patrzcie, co mnie teraz czeka. Ale jestem zmęczony, ja wiem, że... Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD. Siemanko, kolejny dzień wyprawy, który to już odcinek to nie wiem, czy pogubiłem. Najgorsze przede mną, zamknąć tą torbę, powiem wam, że to jest tak przerąbane. Normalnie mam tyle napchane, a podobno przy innych wyprawach to jeszcze ma więcej rzeczy. To jest jakiś kosmos w ogóle. W nocy dokładnie z niedzieli na poniedziałek. O 12 startujemy, 6-7. Mamy być na Island Peak. Trzymajcie kciuki. Ale jaja, mojego portiera nie ma. Był, czekał na mnie, powiedziałem, że musi czekać 20 minut. Trochę dłużej mi zeszło. No ale kasę dostał. Gdzie on jest? Mam nadzieję, że sobie nie poszedł. Bo nie będzie wesoło. No i nie ma chłopa. Ciekawe, gdzie on sobie poszedł. Dobra, znalazł się mój ziomek. Idziemy. Przed nami, proszę Państwa, Island Peak, który będę wchodził za 2 dni. No i zaczyna się wspinaczka po skałach. Powiem wam, że jak ktoś twierdzi, że ta góra jest rajtowa, to jest szalony. Zajechany jestem strasznie, serio. Teraz po drodze jeszcze odwiedzę memorial Kukuczki. W ogóle zacząłem czytać książkę teraz o nim. Niesamowity człowiek. Jerzy Kukuczka był wybitnym polskim himalaistą, drugim człowiekiem na świecie, który zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników. Słynął z niesamowitej wytrzymałości, odwagi i wspinaczki nowymi, trudnymi drogami, często w ekstremalnych warunkach. Jego styl wspinania uważany był za bardziej ambitny niż ten Reinholda Messnera, który zdobył koronę Himalajów jako pierwszy. Kukuczka zginął w 1989 roku podczas próby wejścia na Lhotse południową ścianą. Nie było czegoś takiego, że się nie da. Było. To ja wam pokażę, że się da. No i niestety w jednym przypadku już się nie udało. No, ale jak będziecie tutaj właśnie w tej wiosce, jak będziecie na trasie na Everest Base Camp, to pamiętajcie, że jak macie dzień na aklimatyzację, to też warto się tam wybrać. Zobaczyć, jak to wygląda. No bo to jednak wiecie, no jakby nie patrzeć, był największy kozak z kozaków. Jak sprawdzałem pogodę na dzień, kiedy mam zdobywać szczyt Island Peak, to zapowiadają bardzo dobrą. Chociaż na górze pewnie i tak będzie wiatr, jest jakieś minus 20. Spotkałem osoby, które tam wchodziły, rozmawiałem i to wcale nie jest takie łatwe, jak wielu z was sobie wyobraża. Kurde, zgubiłem na trasie rękawiczkę. Musiałem się wracać po nią. Co jak co, ale rękawiczki to jest coś, co muszę mieć. No i jest memorial Jerzego Kukuczki. Jest to na wysokości 4642 metry. Zaraz podejdę i wam pokażę. Pięknie, flaga jest. Mega. 24 października 89. Jerzy Kukuczka rywalizował bardzo z takim Messnerem, który był numerem 1 wtedy, który pierwszy zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników
Kukuczka zdobył jako drugi, tylko że w dużo lepszym stylu, no ale jednak tamten był pierwszy. I tamten właśnie też podszedł do próby zdobycia tej południowej ściany Lhotse, która ma podobno 3 km ściany. Widok przerażał. No i on, żeby udowodnić, że jest lepszy od tamtego, chciał to zrobić. No i niestety podczas tej próby w 1989 roku zginął. Ale był takim kozakiem, że mega szacun. W ogóle polscy himalaiści są takie kozaki i byli zawsze. Ale mi coś kostka zaczęła boleć. Nie wiem, czy krzywo nie stanąłem. Jakiś sieniak się tam nie zrobił, bo normalnie co krok to mnie tak boli, że szok. Muszę sobie bandażem uwiązać. No, jesteśmy w Chukung. Jesteśmy dokładnie na wysokości 4733. Elo, jaki? No i tak, niecałe 2 godzinki, 4 km 600 metrów. No i tak, szliśmy bardzo powoli, żeby się nie śpieszyć, bo jednak mieliśmy przewyższenia 400 metrów. No, ogarnę się, zjem sobie obiadek jakiś, chwilę odpocznę, zawiążę kostkę, chociaż teraz już trochę nie boli, ale przez chwilę bolała. No i chyba pójdę tam na górę, tak mi się wydaje. No i tutaj śpię Sunrise jak kolacz. Te grzejniki do wody są mistrzostw. Te grzejniki do wody to jest mistrzostwo świata. No i jestem tutaj już. Wieczorem się będę pewnie grzał. Widoczku niestety nie ma żadnego. No i śnieg zaczął padać. Ja muszę iść zrobić lekką aklimatyzację. Kawałeczek do góry się przejść. Ale jest paskudna pogoda. Mam nadzieję, że się zmieni. Średnio to wygląda, serio. Ale w sumie codziennie to tak jest, że rano jest ładna pogoda, a popołudniami jest tak. No i dotarłem do celu. 4905. No, szkoda, że są chmury. Byście mieli tu piękny widok. No i znowu zaczęło sypać. Trzeba się zawijać do chaty. Kto z Was lubi zupę czosnkową? Powiem Wam, że tutaj to czosnku nie brakuje, ale taką trzeba jeść właśnie, bo pomaga w aklimatyzacji. Właśnie gadałem z moim szerpą. Nie wiadomo, czy jutro wystartujemy. To jest mój szerpa, którym idę. Pasang. No i patrzcie, co tu teraz jest. Wow. To są Himalaje, które się chce oglądać. Wszędzie dookoła ściany. Nie wiem, czy pokazywałem Wam pokój. Trochę już nasyfiłem, ale ogólnie spoko jest. Ale już czuję, że tutaj będzie dzisiaj zimno. Z widoczkiem. No powiem Wam, że dzisiaj to naprawdę w pokoju jest zimno.
butle na siki, żeby nie łazić po nocy. Powiem wam jeszcze tak, no kto je codziennie zupę czosnkową, to wie jak to się kończy. Dobrze, że mam sam pokój, bo bym kogoś zagazował. Siemanko, siemanko. Kolejny dzień, zaraz się wybieramy właśnie. O, ale widoki na klimatyzację. Na 5500 będziemy dzisiaj wychodzić. O, ale będzie cudownie. Przed chwilą były takie chmury, że nie było nic widać. Ale już to przeszło, także będzie świetnie. Rano szybki prysznic chusteczkami. Chociaż tutaj jeszcze podobno mogę skorzystać, także spróbuję później wziąć normalny prysznic. Chcę się myć wszędzie, gdzie to tylko możliwe, bo nie wiadomo później jak będzie. Chociaż teraz to i tak jest jakoś lepiej niż jak byłem 2 lata temu. 2 lata temu ciężko było. A teraz? Co drugi dzień to spokojnie. Także ludzik. No, dzisiaj aklimatyzacja. Jutro ruszamy na 5700 do Basecampu i w nocy atakujemy. No i dobra, ruszamy na klimatyzację. Patrzcie jak pięknie wygląda. Oczywiście nie idziemy tam, ale idziemy na jakiś szczyt. Tutaj jakąś górkę można powiedzieć, która ma 5500. Wszystko dookoła wygląda tak jak powinno, na takiej wysokości właśnie. Ale z góry będzie jeszcze lepiej. Gadam teraz z chłopakami. Pytam się ich, co ci ludzie tutaj robią, jak się sezon kończy. Jeśli to sezon jest do końca maja. A oni mówią, że tu nikt nie zostaje. Tu wszyscy do Katmandu uciekają. Albo ewentualnie do Namche Bazar. No tu tylko biznes. Jest sezon, to tu są. Nie ma sezonu. Nic się nie dzieje. Idziemy cały czas w górę. Jesteśmy już na 5005 dokładnie. - 5150. Tutaj obok tej góry, obok tej chmury jest dokładnie szczyt. Na górze cała to Island Peak. No, jesteśmy już na 5400. Jeszcze kawałek do góry. Głowa nie boli. Jest dobrze. Po tych tabletkach to już naprawdę nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby bolała. No ale nigdy nie wiadomo. Zobaczmy jaki widok jest z drugiej strony. Dobra, czyli my jeszcze nie jesteśmy na samej górze. Idziemy dokładnie tam. Tam jest 5560. Czyli coś takiego jak Everest Base Camp mniej więcej. No ale pytałem go właśnie o pogodę, to mówił, że no w maju już pod koniec właśnie jest jak jest, także lepiej właśnie się wybierać w kwietniu, a jeszcze lepiej październik, listopad. No i z takim widoczkiem mamy przerwę. Kurde, mam nadzieję, że te chmury przejdą. O, widać tam kogoś na górze. 2 osoby schodzą teraz, a ja tam właśnie idę. Patrzcie jak sobie tu idziemy. No, dla ludzi z lękiem wysokości to na pewno nie jest wyprawa. 5464. Idziemy jeszcze 100 metrów przewyższenia.
Powiem wam, że to nie jest lekka sprawa. Cały czas pod górkę, teraz to się już spinamy praktycznie po skałach. Ale już jesteśmy. Jeszcze parę metrów. 5561 metrów. O, jesteśmy na górze. Lekko nie było. Przyznam szczerze. Szczególnie końcówka. No, jesteśmy ponad chmurami. Czekoladka na takiej wysokości smakuje wyśmienicie. No i tak jak się wlazło, to teraz trzeba zejść. Serio, trasa tutaj do góry to była taka 50-50 dla ludzi, którzy mają lęk wysokości. Oj, ani trochę. Paweł, nie wybieraj się w Himalaje. Pomyśl, że musimy tam zejść na sam dół i jeszcze dalej. No i tak dzisiaj kończymy. 6 km, 3 pod górę, 3 z góry, 4 godziny 10 z przerwami, ponad 800 metrów do góry. Teraz herbatka na mnie czeka. W ogóle możecie w każdym takim miejscu kupić sobie taki kod za 1000 rupees na internet. Także internet praktycznie wszędzie jest. No i tak, pierożki zjedzone, teraz trzeba suple, kreatynka, D3, K2, magnez. Ja wam serdecznie polecam się suplementować, ponieważ uwierzcie mi, że to naprawdę zmienia życie na lepsze. Będziecie zdrowsi, wasze organizmy będą lepiej pracowały, głowa będzie lepiej pracowała, wszystko będzie lepiej pracowało, także naprawdę warto. Pamiętajcie, że na hasło Wojownik10 macie 10% zniżki na zakupy online w sklepie SFD i bardzo bym chciał podziękować SFD, ponieważ jest to główny sponsor mojej wyprawy w Himalaje. Dobra, sprawdzamy sprzęt cały przed wyprawą. Jutro ruszamy. Wszystko musi być. Wszystko musi być dobre. Dokładnie sprawdzenie. Okay, my friend, maybe you can tell me what's the plan for tomorrow? We prepare tomorrow. Now we're checking the gear. Then Yes. we start maybe after breakfast. It's maybe 7 o'clock breakfast. Then we start at 7:30, maybe quarter to we start from Yes. here. Only 3 hours from here to base camp, around 3 hours. Yes. Then we should be 3 hours. Then we take something soup. Then after we smart training lunch. Then after smart training, prepare for next day. Next day in the morning? No, in the night. 1 o'clock in the night we start, yeah? Yeah, 1 o'clock, 1:30 we start. Okay, and how many hours is the normal time to go to climbing? Like 6 hours, 7 hours? Maybe up and down is 8 to 9 hours. Okay, but only up? Up is maybe 5 to 6. 5 to 6 hours. Yeah. Okay, Come back, yeah. okay. No i dzień dobry moi kochani. Good morning. Patrzcie co tu się wyprawia. Jaka piękna pogoda. No i mi pokazało, że muszę rozgrzeć baterię, bo za zimno. Wreszcie się dzisiaj tak spoko wyspałem. Spałem 9,5 godziny, także regeneracja elegancka na to, by w nocy dzisiaj zdobywać Island Peak. Dobra, super polatałem. Udało się i patrzcie co w naszą stronę zmierza. Zaraz nie będzie nic widać. Ale idzie. Mleko po prostu. No i moi drodzy,
Zaczynamy. Ruszamy na początku do basecampu. Trening, relaks i w nocy atakujemy. No i jest pasang. Ruszamy. Mamy 3 godzinki. Chmury się cofnęły. Także idealnie rano będzie okno pogodowe. No i dowiedziałem się właśnie teraz, że to jest południowa ściana, gdzie Jerzy Kukuczka zginął. Normalnie te góry hipnotyzują. Pytałem teraz mojego szerpę, z którego kraju najwięcej ludzi tutaj przyjeżdża. Bo wiecie, na przykład w Tajlandii jest tak, że najwięcej jest Rosjan, Chińczyków. Bo wiadomo, no oni kochają Tajlandię. No zresztą wszyscy kochają Tajlandię. No ale ich jest najwięcej. No i powiedział mi, że tak naprawdę z każdego kraju ludzie przyjeżdżają. Że ciężko powiedzieć, która taka liczba jest największa, z którego kraju. Ale mówi, że Polaków bardzo dużo przyjeżdża. No i mówi, że jak ktoś przyjedzie raz w Himalaje, to przyjeżdża kolejny. I ja coś o tym wiem doskonale. Powiem wam, że te góry hipnotyzują i po prostu jak zobaczycie to, co ja widzę dookoła, to chcecie wracać znowu, żeby to zobaczyć. Tak jest! Patrzcie, jaki kamień tu zleciał. Ciekawe skąd. No, to są jeszcze inne takie. No, jesteśmy w połowie drogi mniej więcej już do basecampu. No i w ciągu minuty pogoda się zmieniła. No i patrzcie, co tu się stało. No nic nie widać już. Taka chmura przyszła. No ale idzie się dzisiaj bardzo dobrze. Nie dość, że mamy krótko, to jeszcze trasa na razie prawie cały czas po płaskim. Dopiero pewnie zaraz zaczniemy się trochę wspinać, no bo jednak na 5700 mamy wejść. A nie wiem, czy nawet w ogóle na 5 jesteśmy. Ale to i tak lekko. No i przed nami widać basecamp już. Tam w oddali. I coś mi się nie chce wiedzieć, że on jest na 5700. Dokładnie tam przed nami. No i jesteśmy w pierwszym basecampie. Idziemy jeszcze kawałek dalej. No ale z tym 5700 to przesadzili trochę. No i jesteśmy w naszym basecampie. Ale widok. Kurde, kibelki są, ale wypas. Pewnie dziura w ziemi, ale i tak. O! Radio Bielsko. Pozdrawiam serdecznie. No i tu mamy miejscówkę do jedzenia i na odpoczynek. Now break, yeah? Yes. And after? After lunch, then you can eat small train, Small train, good. then good rest for tomorrow preparing. Yes. No i tak, teraz sobie możemy tutaj przygotować coś do picia. Także ja biorę od razu kawkę. Jakiś dżemik widzę. Zaraz nam będą obiad robić. Także idealnie. Oprócz mnie z tego hotelu, w którym ja byłem, to wyszły jeszcze 2 dziewczyny. I one też będą wchodziły jutro na Island Peak. Później mówiły, że może, jak warunki pogodowe będą dobre, to będą też próbowały Amadaulan. Także szacun. Naprawdę. Ale widok. O! Było słychać, gdzieś strzelił. Czy lawina idzie? Było słychać, jak pęka. Gdzieś tam, jak się wydawało. Ale to jest siła.
Dobra, teraz rozkminiłem, jak żeby polatałem. Że przecież tutaj są lodowce, to tak może pękać. Bo cały czas po prostu słychać huk za hukiem. Ale ta woda musi być zimna, szok. Ciekawe, czy wy też to słyszycie. Tutaj nasz base camp. Dobra, idę na kawkę. Trzeba trochę energii złapać. Później obiad i trening. Jestem tak niesamowicie szczęśliwy, że tutaj jestem, że naprawdę aż mi ciężko opisać. Serio. To jest spełnienie jednego z moich marzeń podróżniczych. I w ogóle spełnienie podróżniczych zachcianek, żeby być w tak pięknych miejscach właśnie. Żeby móc wam to pokazywać. Żebyście się mogli też cieszyć tym, co ja tu właśnie widzę. Chciałbym w tym roku zrealizować jedno ze swoich YouTube'owych marzeń. Coś, co jeszcze nikomu się nie udało. I zdobyć ten złoty znaczek. I wiem, że ktoś powie, inni mają. Ale ja mówię o osobach, które od A do Z zaczęły od podróży i kończą na podróżach. Takim osobom się jeszcze nie udało. Nikomu w Polsce nie udało się zrobić tego. Także naprawdę bardzo bym chciał być tą pierwszą osobą, której się to uda, a tylko dzięki wam może się to udać. Także zostawcie tą subskrypcję, bo ponad połowa z was, którzy to oglądacie, nie subskrybujecie kanału i ja to widzę dokładnie w statystykach. Także jeśli się cieszycie tym wszystkim i jesteście razem ze mną, to zostawcie suba. Dzięki wielkie. Jeszcze wam dam lekki update'ik co do mojej rwy kulszowej, bo wiele osób pyta w komentarzach. Wybaczcie, ale tu naprawdę z internetem jest mega słabo i nie bardzo mam jak odpisywać wszystkim. Ale oczywiście wy zostawiajcie komentarze i łapki w górę, bo to pomaga rozwijać kanał. No, ale odkąd wyleciałem z Phuket, ani raz mi plecy nie zabolały. Naprawdę. Jak jechałem na lotnisko, to się zwijałem z bólu. Nie mogłem trzymać plecaka na plecach po prostu. Nogę miałem sztywną. Bałem się, co będzie. No, ale tutaj chwilę odpocząłem. I jest super. Ja pierwszy jest taki wiatr. Jak tak będzie wiało na szczycie, a nie będzie wiało tak tylko razy 10, to wtedy nawet te moje mikrofony mi nic nie pomogą. Także może troszkę być słychać ten wiatr, ale mikrofonik mam cały czas. Zrobiłem nawet podwójną obudowę. Mam myszkę plus jeszcze bluzę, no ale nie zawsze pomoże. Taki mamy obiadek. Tosta z serem, makaron, kawka. No, zrobiliśmy prawie 7,5 km. Idę odpocząć. A to mój namiocik. Okay, perfect. Very good. Thank you so much. No i tak, trzeba rozpakować torbę, rozłożyć sobie prześcieradło, napompować poduszkę. Ale farty kupiłem tą poduszkę, powiem wam, że nawet nie myślałem o tym. I jakoś tak mi pani mi jakoś tak tknęła, mówi, ty a poduszkę masz? I to już było w Katmandu. Ja mówię, ty, nie mam, dawaj. No i dzięki tej pani będę miał miękko pod głową. Kask uprząż, a zaraz za godzinkę będziemy się uczyć dokładnie, jak wszystko robić. Raki na buchty, bo tu nie będę wyciągał. Śpiworek. Nie no, klasa. Ten śpiwór jest... O, helikopter leci właśnie. Ten śpiwór jest taki cieplutki, że aż nie wiem, czy aż taki ciepły mi potrzebny, ale lepszy taki niż za zimny.
I gotowe. Poduszeczka pod głowę jest. Można sobie odpocząć. O. Nie sądziłem, że będzie aż tak wygodnie tutaj. Także super. Ogólnie jak się wybieracie w takie miejsce, to pamiętajcie, nie zapomnieć stoperów do uszu. Bo wiatr naprawdę bije mocno i osoby wrażliwe no nie usną po prostu. O, Ala dzwoni. Halo Aluś, co tam? No hej, może wpadniesz? Jestem sama w domu. Przecież ja się zaraz spinam. Ja, żeby przyjechać, mam kawał drogi. Ale wiesz co? W sumie mam pomysł. Mam wyczynową hulajnogę. Z nią na pewno dam radę. Już jadę. No to szybko, bo czekam. Chyba źle gdzieś skręciłem. Wow, jak szybko! Kochanie, mam najszybszą hulajnogę na rynku. Moi drodzy, a teraz parę szczegółów. Ta hulajnoga, na której właśnie jechałem, to był Motus Pro ten Daytona, czyli naprawdę świetna hulajnoga, która jedzie nawet do 66 km na godzinę. Na jednym ładowaniu można zrobić 60 km, ale pamiętajcie też o bezpieczeństwie. Zawsze zakładajcie kask, zakładajcie ochraniacze, bo to już nie są przelewki. Naprawdę szybko jeździ. Jeśli ktoś szuka czegoś z pazurem, to naprawdę bardzo warto się zastanowić nad tą hulajnogą. Na dole znajdziecie link i dodatkowo używając kodu WOJOWNIK dostaniecie sporą zniżkę na tą hulajnogę lub też zniżkę na inne hulajnogi z tej serii, także serdecznie polecam. Pamiętajcie o linku na dole i kodzie WOJOWNIK. Oglądaj dalej. Kurde, 13 jest. Powiem wam, że wytrzymać w tym namiocie to się nie da. Jest po prostu tak gorąco w środku. Słońce jest w pełni. A tam coś się chmury zebrały. Ale nad nami lampa jak... No. Znaczy w środku. Na zewnątrz już trochę mniej stopni. Właśnie biorę zaraz uprząż. Idziemy potrenować. Ale pójdę się gdzieś wysikać. W ogóle nikogo nie ma w tym dyskampie. Jestem tylko ja, mój szerpa, te dwie dziewczyny. Jedna jest z Argentyny, druga jest z Austrii. Trochę pogadaliśmy przy obiedzie. Dwóch portierów i kucharz. I tyle. I to wszyscy. Buciki zakładam, które mi pożyczył Kamil. Dziękuję bardzo. Eleganckie. Do tego oczywiście jeszcze dojdą raki. Ale chcę właśnie, żebym w tym się powspinał teraz na treningu, że się przyzwyczai trochę. O, jakiś chłopak też już tam trenuje. Ja buty założone. I się będziemy do góry wspinać. Lina gotowa. Wszystko założone, gotowe. Szerpa poszedł sprawdzić, czy wszystko na pewno jest dobrze przymocowane. I zaraz zaczynamy. Później wam opowiem, jaki to jest doświadczony gościu. To człowiek gór po prostu. Albo w sumie zrobię tak, żeby on opowiedział. Pierwszy raz już za mną wjechanie i zjechanie. Zapinamy dżumar. Zapinamy tutaj safety, pomoc i zaczynamy. No i jestem tutaj na górze. Na początku przepinam tutaj, żeby się zabezpieczyć. No i tutaj widzicie, wszystko elegancko. Muszę się trzymać i idę dalej zaraz. Ręce mogą odpocząć. No i taki trening będziemy robić. Świetne to jest. I teraz zaczynamy zjazd. Wpinam się elegancko. Lina
Tutaj w zapięcie zakręcam, zabezpieczam. Podjadę sobie jeszcze kawałek bliżej. Ok, przepinam. Ok, i lecę na dół. No, ręce trzeba mieć do tego sprawne, silne. Także naprawdę, jak się wybieracie w góry, pamiętajcie, żeby coś potrenować wcześniej. Żeby później nie męczyć się podwójnie. Bo nie dość, że jesteście na wysokości, ciężej się oddycha, ciało gorzej się regeneruje. No to jeszcze dodatkowo jednak te mięśnie cały czas pracują. Kurde, w tym momencie to jest 100 stopni. Wiem, że się to może głupie wydawać, bo na zewnątrz pewnie jest koło może 0. Ale nagrzało się tu. Ale to jest chwilowe. W nocy będzie pewnie z -5, jak będziemy startować. Także nie chcę być ciepło. Powiem wam, że podziwiam ludzi, którzy jadą do Basecampu, do Everest Basecamp, czekają na okno pogodowe na wejście i czekają na przykład miesiąc albo 2, no bo tak wyprawa przeważnie trwa 2 miesiące. Wiele osób z was może o tym na przykład nie wiedzieć. Że tam po prostu siedzą i czekają na okno pogodowe. Oczywiście robią treningi jakieś, wchodzą, schodzą. Wiecie, no też mają różne ćwiczenia, mają aklimatyzację, żeby wejść do góry, zejść na dół. No ale ogólnie to nawet może trwać 60 dni. Ja tu jestem jeden dzień niecały i już nie mam co robić. Słucham sobie podcastów. 2 razy już na spacerze byłem. Zaraz będę książkę jeszcze czytał. Ale powiem wam, że no naprawdę trzeba mieć... Nie wiem w sumie co trzeba mieć. Nie wiem, zastanawiam się. No, gorąca herbatka. Powiem wam, że zaczęło już wiać i się naprawdę zimno zrobiło. Nie wiem, czy już na minusie nie będzie. Także herbata i czekam na kolację. Później będę spróbował usnąć też chwilę, no ale kurde, o 17:30, czy później o 18:00. Trochę ciężko będzie usnąć, no ale będę próbował. Robię teścik czołówki, którą będę zakładał w nocy. Powiem wam, że ma moc i to konkretną. No, spróbuję się przespać. 12:15 wstaję, znaczy 24:15. W pół mamy takie śniadanko lekkie, kawka i o 1:00 ruszamy. Musimy wyruszyć przed ekipą, która jest poniżej w Basecampie. To jest ekipa Rosjan. Także musimy iść przed nimi, żebyśmy nie stali po prostu w kolejce i po drugie oni słabo się zachowują, także lepiej po prostu być przed nimi. No siemanko, siemanko. No i grupa, którą my chcieliśmy wyprzedzić, wyprzedziła właśnie nas. Namioty zamarznięte. Na minusie jest parę stopni. Trzeba opróżnić butlę z sokiem jabłkowym i na śniadanko i kawę. 12:30. Trzeba uzupełnić wodę do termosu. Zjemy śniadanko i ruszamy. Na śniadanie dostaliśmy owsiankę i po jajku. No i do tego kawkę jeszcze trzeba wypić. I startujemy. 1:03. Ruszamy. No i zaczyna się cały czas pod górę. 200 metrów przewyższenia zrobione już. Ale cały czas stromo pod górę. Plecak mam chyba z 15 kg. Także go czuć. 1,5 godziny już idziemy. Pierwsza przerwa na herbatkę. No i zaczyna się wspinaczka po skałach. Powiem wam, że to jest dla odważnych ludzi. Teraz po takich skałach się wspinaliśmy, że tylko się trzymaliśmy liny i do góry. 4 rana. Jesteśmy na 5850. Zakładamy strzęcior. Teraz
zacznie się mocna wspinaczka. Wszędzie lód jest. To jest taki hardcore. To nie jest na pewno góra dla każdego. Na 100%. Pod względem fizycznym to jest naprawdę przerąbane. Zaczyna się widoczek robić. Będzie pięknie. Zajechany jestem strasznie, serio. Trzeba iść dalej. Patrzcie, jakie tu są szczeliny. Nieźle. No, ja teraz mam ścianę do pokonania. No i tak, jeszcze kawałek. Tak to wygląda. O, już idzie następna osoba. Ja muszę się ruszać. Patrzcie paścią. Ale powiem wam, że na takiej wysokości dusi. Nie ma lekko. Herbatka. Ale każde podejście tak męczy, że szok. O, wasze zdrowie. Piękne widoki. How are you? Good? Fine, fine. Everything's good. Where do you have to go? Right there. Over there. There is the top, yeah? Follow this one. Okay. And then fix on it. Okay. O. No to jeszcze kawałek. Okej, idziemy dalej. Powoli. Tam nas czeka. O, chyba najgrubsza wspinaczka. Ściana. To też była ściana, ale tam już jest taka konkretna lodowa. Na górze widać wschód słońca się robi. Pięknie. Powiem wam, że chwila załamania była naprawdę. Jakby nagle zaczęły odmarzać palce, to wtedy się zaczęła walka z samym sobą. Nawet nie uwierzycie, jak to kurde sprawdza psychikę człowieka. No i coraz ciężej się oddycha też już. Każda aktywność jakaś, wejście na tym, co którą muszę odpoczywać i łapać parę wdechów. O, patrzcie, jak tam przed nami ściana lodu. Trzeba tam wejść do góry. Ale to będzie wyzwanie mocne. Lekko nie będzie. A nawet będzie bardzo ciężko, bo teraz każdy krok już męczy. Pięknie, wschód słońca się zaczyna. Herbatka, ale powiem wam, że jestem taki wykończony. Co parę kroków muszę przerwę robić. Bardzo szybko się męczę i ciężko się oddycha. I teraz czeka nas najgorszy punkt, czyli ściana. Ściana lodu. No i później będziemy już na górze. Widoki się piękne robią. Ciężko, naprawdę ciężko. Ale jest ciężko.
To nawet nie wyobrażacie. To są Himalaje. Płaszczyk szczeliny. Dobra, chowam to, bo jest za niebezpiecznie. Ale zajazd. I mi ktoś powie, że Island Peak to jest łatwa góra. To jest wariatem. Can you give me a little bit drink? Sure, sure. Just a little. Ale to jest hardcore. Zobaczcie, co się tu wspinaliśmy cały czas po linach, po lodzie. A teraz czeka nas skała, ściana skały. Ale jestem zmęczony, ja pieprzę. Każde 5 kroków mnie męczy. Patrzcie, co mnie teraz czeka. A dlatego trzeba było iść na ściankę spinaczkową. Ale tu trzeba mieć mocne ręce i nogi. Ale myślę, że bez raku by było łatwiej. Mega hardcore. O.
Moi drodzy, jestem na szczycie, ale było kurwa ciężko. To nie jest łatwa góra, naprawdę. Ale zrobiłem to. Udało się. Nie udało się. Zrobiłem. Dziś się nie udało. Milion myśli w głowie było. Naprawdę. Walka ze sobą. Straszna. Ale jestem na szczycie. Opalanko na 6165, szczyt Island Peak, ale powiem wam, że było na maksa ciężko. Serio, aż nie przypuszczałem, że będzie aż tak ciężko. Trochę lekceważyłem tą górę i dostałem za to mocny wpierdol. Teraz czas iść na dół. Udało się, zrobiłem to. Schodzimy na dół. Się weszło, to teraz trzeba zejść. Lekko nie jest, ale widoki są piękne, ale słońce zaczyna już tak smażyć. Na szczęście wziąłem sobie filtr ze sobą, ale i tak twarz będzie spalona. A chusty nie mogę założyć, bo oddychać nie mogę. O, hardkorowa trasa. Się korek na trasie zrobił. My schodzimy, niektórzy chcą wchodzić. I tak jest. Moi drodzy, Island Peak, żelik SFD, Wojownik 10, zniżka 10%, polecam i bardzo dziękuję, bo SFD jest głównym sponsorem mojego wyjazdu w Himalaje. Jeśli ktoś myśli, że schodzenie jest łatwiejsze niż chodzenie, się bardzo myli. Hardcore na maksa. Już się śnieg zaczyna topić. No i to jest też właśnie powód, dlaczego ludzie się nie wspinają w dzień. Po pierwsze jest gorąco, po drugie śnieg się topi. Lepiej nie widzieć, gdzie się idzie. Psycha lepiej działa.
No, myślę, że jest dużo za niż przeciw. I właśnie się zaczyna w nocy zdobywać szczyty. Nie zapomnę tego widoku nigdy. Ale jesteśmy dalej na 6000, które pokonaliśmy do najgorszej ściany. I powiem wam, że normalnie już bym wolał. Chciałbym już być dużo niżej. Możecie zobaczyć trochę więcej widoków. Sorry za wiatr. W nocy tego nie było widać. Jaką przeprawę tu mieliśmy. Trzeba iść o linię. Ale nam się pogoda udała. Petarda. Jesteśmy na 5770, jeszcze kawał drogi w dół. Kto to był, to wie, jak słabo się schodzi. Ja pieprzę. Nigdy w życiu chyba mnie tak nic nie styrało. Serio. Nie dość, że śmierdzę jak żul spod żabki, który od 10 dni chodzi w bluzie, w długich spodniach w lato i pije codziennie. Alkoholem nie śmierdzę, żeby nie było, ale po prostu śmierdzę. Także aż wstyd mi będzie wejść do lunge'a, a nie lunge'a, tylko lodge'a. Chyba będzie jak w tym, w Mauretanii, że jak mnie zobaczą, to od razu mnie wyślą pod prysznic. O. Nie powiem wam, że to było naprawdę ciężkie. Serio, jak ktoś mówi, że to jest lekka góra, oczywiście tu nie był, no to jest głupi po prostu. Bo to nie jest łatwa góra. To jest też techniczna wspinaczka, wszystko. Trzeba w raka chodzić, spinać się na linię do góry. Także wszystko, co tam do podpowiedzi dostawałem, żeby chodzić z plecakiem po schodach, na ściankę spinaczkową i tak dalej. Wszystko się przydało, na serio. A i tak parę razy już byłem tak trochę załamany. Między 4. i 5. miałem takie załamanie, taki okres, że musiałem walczyć ze sobą. No nic, dobra, 2 godzinki dżemki. Mam jeszcze do zrobienia dzisiaj 7 km, żeby zejść do wsi tam na dół gdzieś, gdzie zostaje 2 dni. Dzięki wielkie, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zależy mi, żeby ten odcinek dobrze szedł. Także jak możecie, wciśnijcie lajka, napiszcie komentarz. A ktoś nie subskrybuje, wciśnij suba. W tym roku moim marzeniem jest 1 000 000 subskrypcji. Pozdrawiam. Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD, suplementy diety najlepsze na rynku. A Ty, jeśli chcesz otrzymać zniżkę, użyj kodu WOJOWNIK10. Zapraszam serdecznie i polecam suplementy Wojownika.